Jojo, wczesne typowanie baraży, mówię wczesne, bo to jest istotne słowo. Te baraże będą rozgrywane w marcu, tak jak zawsze zresztą, a mamy listopad dopiero, więc jest jeszcze parę miesięcy do tych meczów. I to, co ja dzisiaj powiem, może być absolutnie nieważne właśnie za te parę miesięcy, bo wszystko się może pozmieniać. Dlatego to są wczesne typowanie na ten moment, jak to wszystko wygląda. I być może zrobimy sobie jeszcze jedno typowanie już przed samymi barażami, porównamy formy tych zespołów, to znaczy nie wiadomo w sumie jakie będą formy, no ale można patrzeć na poszczególnych piłkarzy, no bo na przykład Izak nie za bardzo gra teraz w Liverpoolu, no i tak samo jest to przecież z reprezentacją, a może właśnie do tego momentu taki Izak albo inni zawodnicy złapią formę i wtedy już będziemy mówić o tym inaczej, dlatego dzisiaj typujemy wczesne typowanie i ja raczej nic mądrego nie powiem, ale będę starał się tak, może nie sympatią, nie sercem, chociaż trochę też, muszę od razu zaspoilerować, że trochę sercem też się zasugeruję, ale raczej tak będę próbował, żeby wszystko było w miarę dobrze, moim zdaniem oczywiście. No i zaczynamy sobie oczywiście od ścieżki A i tutaj już od razu Włochy kontra Irlandia Północna i to już jest pierwszy mecz. Raczej wszystkie będą rozgrywane dokładnie w tym samym momencie, no chyba, że jeszcze o innych godzinach. W drugim meczu mamy oczywiście Walię i Bośnię i w tym meczu zwycięzca będzie gospodarzem finału, ale lecimy po kolei. Najpierw mamy Włochy, Irlandię Północną, no i oczywiście na ten moment Włochy są do dupy, no ale też ciężko powiedzieć, żeby Irlandia Północna była jakaś niesamowita. Tak na dobrą sprawę to Włochy przegrały tylko z Norwegią, która jest niesamowita, jest w ogóle zajebista, jak ja bym chciał być teraz na miejscu Norwegii. Ona naprawdę jedzie tam powalczyć na tych mistrzostwach, czego nie można powiedzieć na przykład o Polsce, no ale do Polski zaraz dojdziemy. Moim zdaniem Włochy wygrają z Irlandią Północną, tutaj nie powinno być zaskoczenia w tym meczu, mimo że grają słabo, może do tego momentu się poprawi, ale na ten moment grają słabo ale powinni wygrać ten mecz, tak mi się wydaje. Zresztą będą też grali u siebie, ale przechodzimy od razu do meczu Walii i Bośni i Hercegowiny. Się zastanawiam też jak to zrobić, czy od razu całą ścieżkę wytypować, czy może najpierw półfinały lecimy, a finały dopiero później? Nie, dobra, lecimy całą ścieżkę od razu. No więc Walia i Bośnia i Hercegowina i Bośnia, nie ma szans tutaj moim zdaniem. Walia u siebie gra, no dobra, szansę ma każdy, ale no wątpię. Niby Bośnia była nad Rumunią i miała w tych eliminacjach nawet więcej punktów od Walii, ale moim zdaniem Walia jednak to spotkanie wygra, tym bardziej, że gra u siebie i to jest też trochę jednak atut mega mocny, co nam daje Włochy i Walię w finale. No i tu już mamy w ogóle derby literki W. Ciężko wytypować jest ten mecz moim zdaniem, bo jeżeli Włochy będą grały tak jak grają, to może być problem. Mogą być nawet jakieś rzuty karne, no można by było nawet na to pójść. No i teraz pytanie, czy Włochy trzeci mundial z rzędu będą oglądać w telewizji, no bo nie były na dwóch poprzednich, Walia była na poprzednich, no i ten kurde, mi się wydaje takie 50-50 akurat w tym przypadku, ale też warto zaznaczyć, że Walia będzie grała u siebie. No i warto zaznaczyć, że na ostatnich barażach grała z Polską u siebie i przegrała i w rzutach karnych, więc dobra, wiecie co, ja wam powiem szczerze, że jakby Włochy nie pojechały, to bym się nawet trochę ucieszył. Dlaczego? Bo jestem Polakiem, Januszem, cieszyłbym się jakby Polska pojechała, a Włochy nie, no bo to jest takie, wiecie, no januszowe trochę, no. Włochy moim zdaniem pojadą na mundial i wygrają to, także ja stawiam na Włochy tutaj. Dobra, pominiemy sobie teraz naszą ścieżkę, do niej wrócimy na sam koniec, a teraz przechodzimy do ścieżki C. No i tutaj mamy Turcję i Rumunię, no i z całym szacunkiem, ale to jest dobry mecz w ogóle. To jest fajny mecz, ale Turcja gra u siebie i moim zdaniem Turcja wygra to spotkanie. Rumunia, tak jak mówiłem, ona uległa Bośni i Hercegowinie. Na ten moment, moim zdaniem Turcja lepiej się spisuje. Miała w grupie zresztą Hiszpanię, no i zdobyła tyle samo punktów, co właśnie Rumunia. Tylko że Turcja miała jednego przeciwnika w grupie mniej. Także to też jest istotne moim zdaniem i moim zdaniem Turcja będzie w finale, a po drugiej stronie mamy Słowację i Kosowo. No i to jest ciekawe do typowania. Kurde, ja wam daję tutaj same pewniaczki, wam powiem. I teraz też to jest pewniaczek moim zdaniem. Na tę chwilę Kosowo wygrałoby ze Słowacją, mimo że jest na wyjeździe, ale Kosowo, spojrzę sobie na grupę i ono miało 11 punktów. To było właśnie w tej grupie ze Szwecją, Słowenią i Szwajcarią. Ulegli tylko Szwajcarom, ale mają tylko jedną porażkę, czyli ze Szwajcarią. Pewnie przegrali raz i
no nie wiem konkretnie jak to było, ale na pewno też remis z tą Szwajcarią wyciągnęli, co oznacza, że Kosowo ma naprawdę zadatki na to, żeby awansować do finału i powiem szczerze, to jest tak niewiele potrzeba, żeby dostać się na mundial, bo to 2 mecze trzeba wygrać, że Kosowo ma szansę nawet na ten mundial pojechać. Słowacja wygrała z Niemcami 2-0. Słowacja miała szansę pokonać Niemcy drugi raz i pojechać bezpośrednio. Jak to się zakończyło? Nie najlepiej. I Słowacja ma szansę również. Oczywiście, że tak. Te mecze nie ma jedno z naszych faworytów. Jak tak patrzę, w żadnym z tych meczów. Tak naprawdę wszystko może być na odwrót, to co ja dzisiaj mówię. Tutaj walczą te zespoły, które nie jadą. To jest taki wyrównany poziom moim zdaniem, że naprawdę wszystko się może wydarzyć. Dlatego ja stawiam na Kosowo. Jakby Słowacja grała dzisiaj z Kosowem, myślę, że Kosowo by wygrał. No i to nam daje finał Turcja-Kosowo, ale tutaj już na Turcję stawiam. Moim zdaniem Turcja pojedzie na mundial i wygra z tym Kosowem, mimo że Kosowo będzie grało u siebie. No i ścieżka D, tutaj mamy Dania i Macedonia Północna. No i tutaj głupio by było stawiać na coś innego niż Danię. Może to nawet, wydaje mi się, że Dania kontra Macedonia to jest moim zdaniem mecz, na który daje najwięcej szans na jakiegoś przeciwnika, bo ta reszta jest raczej taka wyrównana w miarę, ale tu bym dał, że Dania ma jednak dużo wyższą szansę na zwycięstwo w tym meczu. No więc mamy Danię w finale i kontra Czechy albo Irlandia. No i tutaj właśnie co mówiłem na samym początku, że będę kierował się trochę sercem, ale Czechy mnie nudzą troszeczkę, a Irlandia ostatnio pokazała naprawdę fajne rzeczy i całkiem lubię Irlandię, więc ja bym chciał, żeby Irlandia wygrała z Czechami. No i chciałbym, żeby pojechała na mundial i to jest mój typ. To jest mój typ i oczywiście mają szansę. Czechy trochę rozpadnięte są. Zobaczmy sobie grupę, jak ona to wyglądała, ta eliminacyjna. Czechy z Chorwacją, no duża tutaj była strata do Chorwacji, ale zobaczcie na Wyspy Owcze. Zresztą Wyspy Owcze wygrały 2-1, czy 2-0, nie, chyba 2-1 było. Z Czechami, no to przecież to jest blamaż. My wygrywaliśmy z tymi Wyspami Owczami 2-0 i to był już blamaż dla nas. No to co by było, gdybyśmy przegrali z Wyspami Owczymi, a Czechy właśnie przegrały. I przecież byliśmy razem w grupie z nimi, byliśmy z Czechami, Wyspami Owczymi w grupie i Czechy nas miażdżyły, a Wyspy Owcze jednak wygrywaliśmy z nimi, no i zobaczcie co się stało. Więc moim zdaniem tutaj jest spora szansa na to, że Irlandia może wygrać to spotkanie, no ale wiadomo, się posypią, mogą się posypać kontuzje, kogoś nie będzie i to się wszystko zmieni. Więc ja daję tutaj oczywiście finał Dania, Irlandia i Irlandię daję na Mistrzostwa Świata. Fajnie by było jakby pojechali, a my przechodzimy do tego, na co czekacie oczywiście jako Polacy, bo mamy ścieżkę B, Ukraina, Szwecja, Polska, Albania i zaczynamy z grubej rury Ukraina, Szwecja i na ten moment wygrywa oczywiście Ukraina, no, ale wydaje mi się, że Szwecja jednak tak grać nie będzie. To jest niemożliwe, że Szwecja zagra gówno w barażach. To jest niemożliwe, tak szczerze, ja chcę tak kierować się tym, co jest teraz. I teraz Ukraina wygrywa ze Szwecją, ale moim zdaniem jednak do marca się to zmieni, że Szwecja jednak wygra to spotkanie. Ale na ten moment daje Ukrainę, no bo wiadomo, że Szwecja w swojej grupie w eliminacjach zdobyła tylko 2 punkty, co jest absolutnym dramatem. Nawet widziałem ostatnio wycenę kadry Szwecji, ona jest ponad 2 razy większa niż kadra Polski. No wiadomo, Izak kosztuje, Jokeresz kosztują oni bardzo dużo, a nie strzelają bramek, bo strzelili tylko 4. Nie wiem ile dokładnie strzelał Izak i Jokeresz, no ale to nieistotne, bo oni są na ten moment bardzo gówniani. Mają nowego trenera, co niektórzy by to uważali za atut, ale nie wiem czy pamiętacie, na ostatni mundial w barażach Polska miała nowego trenera. Przyszedł Czesiu Michniewicz i przecież z tą Szwecją wygrał. No i tak samo teraz może się to odwrócić na naszą stronę, że my przegramy ze Szwecją, bo oni mają nowego trenera. Ja pamiętam to doskonale, wszyscy mówią, najważniejsze jest wygrać baraże i Czesiu mówi, przychodzi tu, on w ogóle miał umowę tylko na baraże, przedłużona później została aż do Mistrzostw Świata, no i celem był awans, nieważne jak, trzeba było awansować, no i przecież Szwecja jest teraz w tej samej sytuacji, że musi awansować, co prawda, Polska nie była aż tak słaba, nie było takiej tragedii, bo była tam grupa z Anglią, my mieliśmy drugie miejsce, no to nie było takiej tragedii, nie, no bo Szwecja to wiadomo, no ostatnie miejsce, no ale i tak czy siak tragedia, ale i tak ma szansę, ale
ale daję na ten moment Ukrainę. No i oczywiście Ukraina zagra z Polską, no bo nie wierzę jakoś w to bardzo, żeby Polska u siebie przegrała z Albanią na Narodowym. To by był blamaż moim zdaniem i tutaj Polska musi to zrobić i nie ma ale żadnego, nie możemy przegrać tego meczu. Z całym szacunkiem dla Albanii, no wiadomo, że rozwalili nas 2-0 jakiś czas temu, ale to było na stadionie w Albanii. U siebie jednak żeśmy wygrali, co prawda też bardzo gówniany mecz był, było tylko 1-0, ale dobra tam, chuj, myślę, że Polska wygra. No i mamy finał oczywiście Ukraina-Polska i tutaj robią się schody, no bo po pierwsze, Ukraina gra u siebie. No wiadomo, że Ukraina grać u siebie nie będzie w kraju, ale będzie grała gdzieś indziej i na ten moment zawsze grała w Polsce, ale na 100%, na 1.000.000%, zresztą tam już ktoś się wypowiadał, chyba trener Ukrainy, że jeżeli dojdzie do takiego meczu, to w Polsce na bank nie zagrają i ja wiedziałem o tym od razu, bo niektórzy cieszyli dawać Ukrainę i tak będziemy grali u siebie, gówno prawda. Nie będziemy grali u siebie. Niemożliwe to jest, żeby nie wykorzystali atutu takiego własnego boiska i na pewno zagramy gdzieś tam na neutralnym gruncie, to będą może Niemcy, czy coś takiego, albo Słowacja, albo Czechy, zależy jak uzgodnią, ale na pewno nie będziemy grali u nas w kraju tego meczu, więc będziemy grali na wyjeździe, no ale będziemy grali za granicą naszego kraju, u sąsiada na bank, więc Polaków będzie i tak sporo, a zresztą jak dobrze wiecie, to ten doping jest dużo lepszy na wyjazdach niż u siebie w kraju. Na przykład ostatnio był mecz na Litwie i cały litewski stadion był przekrzyczony przez Polaków. Tak samo było na Malcie teraz niedawno. Słyszałem bardzo dużo polskiego dopingu w telewizji. Dobra, Polska wygra. Polska pojedzie na Mistrzostwa Świata. Byłoby mi bardzo smutno, gdyby tego nie zrobiła. Jeżeli nie pojedzie na Mistrzostwa Świata, a one są raz na 4 lata i mam nadzieję, że tak zostanie, żeby nie było, że będą co 2 niedługo, to będzie bardzo smutno. I czy typuję Polskę, bo jestem Polakiem? Pewnie tak. Pewnie jakiś Słowak by powiedział, że Ukraina. Generalnie patrząc, to szansa jest spora. Losowanie nie jest najgorsze, mogło być dużo gorzej. Nie wiadomo co z tą Szwecją, jakby jej nie było, to by było trochę prościej. No ale nawet stawiam Ukraina-Polska, no to też nie jest sprawa oczywista, ale tutaj ja daję Polskę oczywiście, no nie mógłbym dać inaczej, bo jestem Polakiem. Ale myślę, że fajnie jest zobaczyć co innego też obstawiłem, czyli mamy Włochy, Polskę, Turcję, Irlandię, tak, i to są ostatnie 4 drużyny z Europy, ostatnie 4 miejsca, które na mundial pojadą. Dajcie znać w komentarzu, kto waszym zdaniem by na taki mundial pojechał, jak wy typujecie tą drabinkę na ten moment, to jest ważne, bo to są wczesne prognostyki, na ten moment, kto waszym zdaniem, na ten moment to są moi faworyci i tak jak mówię, może jeszcze będzie jedno typowanie przed samymi barażami, uwzględniając już te formy piłkarzy, które będą wtedy, bo nie da się i nikt tego nie przewidzi, co będzie za taki szmat czasu.